Hejka! Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj z małej przerwy na trasie. Taki malutki filmik tutaj do Was. Może żonka zacznie dzisiaj. Dobra, ja czytam duże komentarze, za mały ruch i tak dalej, i tak dalej. Okej, kiedy wy żyjecie na przykład w miasto, wy nie macie pracy i tu ja myślę na ludzi, którzy mają pensjon. Emerytury na przykład. I wy nie macie bardzo duży ruch. Ja myślę, kiedy wy idziecie do sklepu, zrób to raz dziennie i to nie szkodzi, albo to jest 5 albo 10 minut, kiedy wy macie jeszcze taką mobilność, bo inaczej wy jesteście afhankelijk. Inaczej wy potrzebujecie pomoc od ludzi z waszej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Bo jakbym to przetłumaczył, to po filmie. Tak. Bo to słowo takie niefajne. I taka zależność. No. Tak, ale wtedy taki moment jest dobrze, bo masz więcej ruch. Również masz tę możliwość, kiedy ty jesteś wszystko żerny i ty potrzebujesz 1 albo 2 ziemniaki dziennie, mały kawałek mięsa albo duży kawałek mięsa, to zależy na portfel. I wy chcecie mieć też również coś z warzywa. Wy macie wybór w sklepie, to też jest wasz wybór, kiedy wy nie macie tę możliwość om veel te lopen. Żeby za dużo, kiedy nie chodzicie po prostu dużo. No. To ma wiele korzyści takie coś, ponieważ jeżeli będziemy teraz sobie dziennie gdzieś tam szli zrobić jakieś zakupy, to przede wszystkim po pierwsze nie musimy tyle naraz dźwigać, ponieważ mamy tylko malutką torbeczkę, którą sobie możemy zabrać, gdzie tam coś sobie będziemy potrzebować na ten dzień. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mniej jedzenia się marnuje, ponieważ bardzo często u wielu rodzin bywa tak, kiedy robi się tak zwane tygodniowe zakupy, że się po prostu za dużo rzeczy weźmie, których się później nie zużyje. Tak. Część z tych rzeczy po prostu się niestety, ale niszczy. I są raporty, gdzie naprawdę bardzo dużo jedzenia się po prostu niszczy. Zresztą to widać, ja kiedyś gdzieś w takim czymś też pracowałem, widziałem co tam przyjeżdżało i naprawdę sporo jedzenia, które się niszczyło niepotrzebnie. Ponieważ no, coś nie zdążyło się zjeść i już wylatuje. A tak jak idziesz sobie codziennie, bierzesz sobie coś co potrzebujesz i wracasz do domu. Masz fajny spacerek, limfa się rozrusza, złapiesz troszeczkę słonka, przez to od razu będziesz mieć witaminę D3 tutaj, z tego słoneczka, no wiadomo, że najwięcej się wytwarza pod koszulką akurat, no ale zawsze coś, lepsze coś niż nic, jak to się mówi. Trochę powietrza zaczerpnąć niż tylko z tych 4 ścian z domu. Tak. No i bardzo ważny przede wszystkim jest ten ruch, ponieważ są takie tendencje, że u ludzi, którzy przechodzą na emeryturę, to ich kondycja bardzo szybko spada. Bo oni mają mniej ruch. Tak, patrzcie, kiedyś była praca, ludzie się ruszali, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Później nastała tak zwana emerytura i ludzie siedzą i nie ruszają się praktycznie z tej kanapy, przed tym telewizorem siedzą, mało co robią. Pamiętajcie, że mięśnie działają na zasadzie używaj albo strać. Tak. Czyli kiedy ich nie używasz, to te mięśnie zaczynają po prostu zmniejszać się, jest ich coraz mniej. Dodatkowo w starszym wieku ciężej przyswaja się białko, a białko jest budulcem, które jest potrzebne do całego organizmu. Kiedy tego białka jest za mało, jeszcze jest za mało ruchu, czyli tak zwanego treningu, to te mięśnie w drastycznym tempie zaczynają znikać. I to bardzo często widać u ludzi starszych. Kiedy popatrzysz później na ich rękę, no to praktycznie nie ma mięśni, są tylko takie chude kości, wystają to wszystko. Albo
mają więcej mięsa, no, ale mają, to albo nie. znowu mają nadwagę, tylko że Tak. to wtedy nie mają mięśni, tylko po prostu no, mają duże rezerwy zapasu, tak to może nazwijmy. Który w sumie tam nie powinien być, bo znowu obciąża cały organizm. Dlatego to niesie ze sobą wiele korzyści, kiedy po prostu wychodzimy codziennie i codziennie kupujemy to, co potrzebujemy. Kiedy my byliśmy na przykład w Budapeszcie, czy też w Holandii, Tak. to my codziennie robiliśmy swoje zakupy, ponieważ tam mieliśmy bliziutko do sklepu. Ile kilometrów było od mama tam na ten winkelcentrum? 2-3 kilometry może, gdzieś koło tego. Więcej chyba raczej nie było. Ja tego w sumie nigdy do końca nie mierzyłem, ale to było bliziutko. No tu gdzie my mieszkamy, no to już jest problem, ponieważ no do miasta takiego większego, pierwszego, gdzie można zrobić jakieś takie konkretne, dobre zakupy, które no mają jakieś zdrowsze rzeczy, no to mamy gdzieś 30 ponad kilometrów. No to już raczej piechotą jest ciężko to ogarnąć za jeden dzień, bo byśmy po prostu cały dzień byli w drodze tam i z powrotem, żeby to ogarnąć. Dlatego no u nas to pada, ale kiedy bywamy w takich miejscowościach, gdzie po prostu śpimy, czy gdzieś nocujemy, to codziennie idziemy i robimy swoje zakupy na ten dzień i codziennie. Nie robimy tak, że idziemy, a dzisiaj dawaj, kupimy na cały tydzień, Nie. tylko po prostu to, co zużyjemy, to, co potrzebujemy, to bierzemy i tyle. I nie więcej. Plus dodatkowo około naszej okolicy są sklepy, ale tam oni nie mają ten rzeczy, które ja potrzebuję na moje ciało. I ja nie chcę kupować rzeczy, które są niedobre dla mojego organizmu. No, ty głównie to masz wtedy problem z wołowiną, żeby znaleźć tę wołowinę jakaś, która by się nadawała. Tak. Bo niestety, ale większość no już jest taka, że no się nie nadaje po prostu do zjedzenia. Jest tylko parę sklepów, gdzie można znaleźć taką dobrą wołowinę tak, dla ciebie. Tak. Ja to bym jeszcze cię tam jakoś wyżywił z tych sklepów, ale no, też różnie to bywa z tym wszystkim. Także no, same korzyści, jak będziecie na to nie popatrzyli, głównie dla zdrowia, dla portfela. Dodatkowe pierwsze 2-3 dni chyba potrzebujesz więcej czasu, ale im więcej razy tygodniowo ty idziesz do sklepu, drugie albo trzecia tygodnie, ty jesteś szybszy na spacerach. Tak, bo mięśnie się muszą przystosować do tego. Ale ja nie mówię teraz tu od ludzi, którzy mają takie imitacje, bo biodra albo brakuje półnoga, bo oni mają cukrzycę i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię od normal, bardzo przepraszam na ten słowo, ale ja nie chcę robić dyskryminacji, oprócz to jest dyskryminacja. Tak, ale ja wiem, ja nie chcę, będę brutalny. No bo to wiadomo, że to jest wtedy no ciężko po prostu Tak. no, się przemieszczać, jeżeli ci brakuje półnogi, no to akurat no nie oszukujmy się, to jest wyzwanie, żeby się później dostać gdzieś tam do sklepu z takim czymś. No tak. Ale jeżeli jesteśmy w pełni sprawni, posiadamy wszystkie części ciała, no to jak najbardziej jest to wskazane, żeby się po prostu ruszać, szczególnie jeżeli jesteśmy na emeryturze i tak dalej. O to właśnie kierowca ciężarówki robi pompki. Tak. Też wyszedł tutaj, chodził cały czas, żeby się rozruszać, teraz robi pompki, jedzie tam na asfalcie. Czy ty chcesz robić trochę filmik o ten kierownik? Czy ja go to złapię? Spróbuj. O, robi pompki. I to jest na przypadek, ale przypadki nie są na moje oczy. Ale już miałem konwersację o ruch. Ale również są bardzo dużo ludzi, którzy robią pracę na tir. Ile godzin oni siedzą na steryliterki, bardzo dużo. I teraz to jest również doskonale, bo ja wiem, wy macie tachograf w samochód, w tir, to znaczy od momentu, że możecie robić przerwę, ilość godzin, zrób ćwiczenia.
bijvoorbeeld de vrachtwagen in en uitstappen de hele tijd. Wchodzić, wychodzić, po prostu się ruszać, no żeby Tak. nie było, bo ogólnie to w ogóle jest bardzo, bardzo niezdrowe i nawet bym powiedział ryzykowne za długie siedzenie, bo o tym zawsze się ostrzegało na przykład w samolotach na dłuższych trasach. Trombose. Tak, że możesz po prostu dostać zakrzepicy gdzieś, ci się może zakrzep zrobić w danym miejscu i później wstaniesz i ten zakrzep się ruszy i dochodzi później do jakichś udarów i tak dalej, Tak. tego typu rzeczy. Albo to Jakieś idę na niedotlenienie płuc, mózgu. na aorta, albo na mózg i I dlatego do widzenia. właśnie stąd ten ruch jest potrzebny, ponieważ no, niektóre nasze mięśnie służą po prostu jako pompy dla naszej krwi, czy też dla naszej limfy. I kiedy my tych mięśni nie używamy, siedzimy cały czas, no to są zastoje później. I później się robią już tak puchnięte nogi całe i nagle, o jak mi nogi spuchły, no i wtedy ja się pytam, a ile godzin siedziałeś? A, no tak, sporo. albo ile ruch miałeś i ile jedzenia miałeś. I specjalnie ile węgla wydane. I to mnie interesuje, albo to są warzywa, albo owoce, albo bulwy, pery, ziemniaki i tak dalej. Po prostu serce nie da rady wszystkiego przepchać. Często właśnie są mięśnie potrzebne, szczególnie w nogach. Łydka jest pompą po prostu. Tak. I kiedy ona się nie rusza, no to nie pompuje. Dobra. Ja myślę, w tym momencie to jest tyle na dziś. Tak, będziemy się też zbierać i lecimy dalej, bo jeszcze kawałeczek mamy do przejechania, niestety. Także życzymy Wam miłego dzionka. Pamiętajcie, że cały czas trwa tutaj konkurs. Kupując coś z sklepu, który będziecie mieli linki w opisie tego filmu i wpisując sobie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, macie szansę z wygrania później bonu na 6000 zł do tego sklepu, gdzie będziecie mogli sobie za ten bon wziąć co będziecie chcieli z tego sklepu i później wpiszcie nam do 24 sierpnia, bo wtedy już będziemy kogoś wybierać, tutaj Waszą historię z danym produktem, który kupiliście. To wszystko znajdziecie w opisie tego filmu, tam macie poduszki idealne z 10-letnią I opis jest na gwarancją. dole filmik. Tak, rozwinąć prawy dziubek się rozwinie. Materace też z 10-letnią gwarancją, czy absorbery na przykład takie. Albo ten. Tam to wszystko możecie sobie znaleźć w opisie. My Wam życzymy miłego dzionka i my się zbieramy dalej, lecimy. Trzymajcie się, hej. Pa! I tu widzicie, żonka też robi ruch, znalazła huśtawkę i też bardzo dobra rzecz, bo można się rozruszać tutaj przy okazji. I to jest, o, jak też powiedziała? Ziel laten schommelen. Duszę wyhuśtać. Tak. To Tak. też jest bardzo ważne. Dokładnie, taka atrakcja na autostradzie się znalazła. I to też jest ruch. Ale to nie jest mój rozmiar. No troszkę mała, ale jak nogi do góry dźwigniesz, wszystko jest ok. Tak. I to jest start. I to też jest dobre. Voor de armen is dat ook goed. Dobre też na ręce można wyćwiczyć, ale też dobrze, bo cała limfa się rusza od razu w całym organizmie. Tak. I na dole ten, onder die rok. Tak, sukienkę ci zawieje zaraz. Tak, ale nie szkodzi, bo to jest sukienka, która jest ok dla mnie. Tak. Dobra, tyle, pa!